Cześć! Firma Konica znana jest z wielu bardzo dobrych aparatów fotograficznych, przede wszystkim z lustrzanek, ale produkowała też aparaty kompaktowe. W roku 1968 wypuściła taki aparat Konica C35. Aparat był, czy jest, śliczny, metalowy, z wierzchu, był też w wersji czarnej, jeszcze ładniejszej. Fajny, kompaktowy, taki zgrabny aparacik. W 1975 roku wprowadziła model kolejny, któryś, bo tam było ich jeszcze w międzyczasie kilka, C35EF. EF oznaczało Electronic Flash, czyli był to od lampy błyskowej budowanej. Był to pierwszy kompakt z wbudowaną lampą błyskową. Spodobał się na tyle na świecie, że Rosjanie postanowili zrobić swoją własną wersję na jego wzór, czyli Elikon 35C, a Konica C35EF była ulubionym aparatem Andy Warhola, który podobno posiadał 3 takie aparaty po to, żeby zawsze mieć jedną z Konik swoich ulubionych pod ręką. I ta Konica C35EF 2 lata później, w 1977 roku, została zmodernizowana i wzbogacona o literki AF na końcu. Powstała Konica C35AF. AF oznacza autofokus. Był to pierwszy na świecie aparat, który sam potrafił ustawić ostrość. Pierwszy na świecie aparat, który mógł ustawić ostrość, mógł ustawić ekspozycję. Fotograf został zwolniony z tych obowiązków, mógł zająć się tylko kompozycją i naciskaniem spustu. Ten system autofokusa nie wymyśliła Konica. To aparat powstał, Konica C35AF, przy współpracy z firmą Honeywell, amerykańską firmą zajmującą się o bardzo szerokim spektrum produkcyjnym, ale też mające mający dział fotograficzny, bo nigdy nie produkowała aparatów. Do 1977 roku była jedynym przedstawicielem, importerem aparatów Pentax na Stany Zjednoczone. W związku z tym dzisiaj można spotkać aparaty Asahi Pentax, czyli sprzedawane na cały świat, lub aparaty Honeywell Pentax, sprzedawane wyłącznie w Ameryce. Firma Honeywell wymyśliła system automatycznego ustawienia ostrości. Opatentowała go w 1973 roku w grudniu i przy współpracy z firmą Konica wytworzyli właśnie ten aparat, czyli Konica C35AF. Mój egzemplarz ja dostałem z 2 lata temu od Doroty w prezencie i tak leżał. Zastanawiałem się, czy on jeszcze jest w stanie robić zdjęcia, no bo tak jak się go naciągnie, to tak jak widać, tam coś się dzieje, coś się ustawia. I tak niedawno, któregoś dnia stwierdziłem, no dobra, włożę do niego film, zobaczę, co on potrafi. No tu jest obiektyw, to jest pełnoklatkowy, czyli robi na pełnej klatce filmu 35 mm. Obiektyw jest heksagon 38 ze środkiem 2,8. W ogóle to on ma 3 czasy, 1,60, tak, 1,60, 1,125, 1,250. Takie czasy może aparat automatycznie ustawić, nie mamy nic do gadania. I przysłony od 2,8 do 22. I też nie możemy nic z nim zrobić, oprócz tego, że ma blokadę ekspozycji. Jeśli nacisnę lekko spust, to w tym momencie to światło z tego miejsca zapamiętam, mogę przekadrować i zrobić zdjęcie, gdzie on w ostatniej sekundzie ustawia ostrość. Niektórzy mówią, że, bo on jest na dwie paluszki. W tym wypadku ma akurat akumulatorki na 2 paluszki AA. Niektórzy mówią, że to służy wyłącznie do zasilania lampy błyskowej. No jak mam lampę błyskową, to tylko do niej, natomiast mi wyszło, że system pomiarowy, który tu jest, on musi używać jakiegoś napięcia. O, możemy zrobić z lampą błyskową. Hej. Że system pomiarowy musi używać jakiegoś napięcia w związku z jakiegoś prądu. W związku z tym ja używałem go z lampą z tymi włożonymi bateriami. No, włożyłem film, poszedłem na spacer. Tak spojrzałem, taka kupa kamieni tak leżała. Tak pstryk.
Następne zdjęcie, tu jakieś podświatło, tam jakieś zdjęcie zrobiłem, jakieś takie ciemne bardzo, gdzie powinno wyjść. No i tak sobie psykam, chodzę, tak w pewnym momencie znudziło mi się psykanie tym aparatem, bo nic nie widzę, co się dzieje. Tak, on niby ustawia tą ostrość, ale czy on ustawia ją? Nie wiem, czy on ustawia światło, w ogóle nie wiem, czy on przewija film. Wiem, że przewija film, bo widzę, że się kręci. Tak powiem szczerze, że końcówkę filmu też tak na siłę robiłem. Już tak, dobra, wycisnę jeszcze z niego. Dobra, jeszcze zostało kilka zdjęć. Okej, niech będzie. Wywołałem negatyw. Ściągnąłem. I się zdziwiłem. Negatyw równiutko naświetlony, trochę za jasny. Za jasny, ponieważ, no nie wiem, może jego system pomiaru źle zadziała, natomiast on był za jasny. Natomiast był równo naświetlony. Patrzę na te pierwsze kamienie, to są pierwsze kamienie, to jest to pierwsze zdjęcie, które zrobiłem. No nie no, w porządku. Ostre, kontrastowe, fajne zdjęcie. Tam zrobiłem zdjęcie pod światło. Są zdjęcia pod światło zrobione jedno, drugie. On na automacie. On sobie bardzo przyzwoicie poradził z tym zdjęciem pod światło. Tu nie ma żadnych matrycowego, inteligentnego albo żadnego innego. To jest zwykły pomiar, chyba centralnie powiedzmy, jesteśmy go ważony, ponieważ to jest tu na zewnątrz znajdująca się fotodioda, która mierzy światło. I on sobie całkiem dobrze z tymi zdjęciami pod światło poradził. Jedno ze zdjęć stwierdziłem, bo jego minimalna odległość to jest 1,10 m. I tak to będzie minimalna, a chyba za mało. Zobaczymy, czy zrobi zdjęcie. Psztyk. No i zrobił nieostre zdjęcie. Może zrobić nieostre zdjęcie, jak go się do tego zmusi, ponieważ on... Chcesz robić zdjęcie? Okej, nie ma problemu. Twoja sprawa. Ja starałem się. Nie było jak ustawić, ustawiłem na minimalną. Twoja wina, że to zdjęcie jest nieostre. Moja wina, że jest nieostre, bo za blisko podszedłem. Natomiast on zrobi zdjęcie. Nie ma tego, że spust mu nie pozwoli, czy coś w tym rodzaju. Zrobiłem też takie zdjęcie, jak teraz widać, to jest czarna ściana, czyli to jest dokładnie papą obity kawałek ściany z tabliczką. Po czym mówię, no bracie, nie dasz rady. To nie jest możliwe, żeby to zdjęcie ci się udało. Czarna ściana, na pewno je prześwietlisz. No, ale ono było na filmie jednakowe. Jak widać, to jest bez korekcji. Te wszystkie zdjęcia, które pokazuję, one są tylko tyle, że wywołane na skanerze, znaczy zeskanowane, wywołane w sposób jak najbardziej taki neutralny, zeskanowane też w sposób w miarę neutralny, troszeczkę chyba krzywymi podniosłem, żeby one jednak tak były bardziej kontrastowe na skanerze i koniec. I nic więcej. Nic więcej z nimi nie zostało zrobione. I to zdjęcia są naprawdę, i to co jak sobie poradził z tym czarnym zdjęciem, są naprawdę bardzo w porządku. Jestem cały czas bardzo mile zaskoczony tym, jak ten aparat robi zdjęcia, jak on rysuje. Zrobiłem takie zdjęcie, to już była późna godzina, spacer ostatni, nie, przedostatni z psem, ale dzisiaj, teraz już słońce zachodzi o 4:00, jest ciemno, więc takie droga, znak drogowy, zdjęcie jest zdecydowanie tutaj niedoświetlone na tym znaku drogowym. Czekałem, żeby jakiś samochód ze światłami się pojawił, bo chodziło mi o to, żeby złapać nieostrości, jakie są w tle. Czas był na pewno najniższy, jaki możliwy, czyli 1,60 i przysłona na pewno była 2,8. No i zrzuć okiem na nieostrości. Te nieostrości są całkiem sympatyczne przy jego ustawieniu. Nie wiem, czy on ma okrągłą, ma okrąglutką chyba tą przysłonę do ustawiania. Także te nieostrości wyszły mu całkiem miłe i fajne, no bo jak masz jakąś kwadratową, jak się zdarza w niektórych aparatach, tam leży na ziemi, który testowałem przed chwileczką, aparat, który ma kwadratową przysłonę, to niestety te nieostrości nie mogą wyjść już takie ładne, jak powinny, a w nim wychodzą ładne. Tu jest zdjęcie, gdzie można obejrzeć szczegółowość tego obiektywu. Naprawdę rozdzielczość tego obiektywu, no, jakby nie było Hexanon, koniki, no, musi być dobry. I tu widać, po tym zdjęciu, widać, że to zdjęcie jest po prostu dobre. Ono ma szczegóły, ma rozdzielczość, to wbrew temu, że jak się bałem, że dobra, zmarnuję film, nic nie szkodzi, nie pierwszy, pewnie nie ostatni film, jaki zmarnowałem, ale naprawdę
tym aparatem, mimo tego, że no, tak nie czuję, żebym cokolwiek z nim mógł zrobić, nim robi się szybko, fajnie, bardzo dobre zdjęcia, także jego system ustawienia ostrości autofokus jest dobry. Mimo tylu lat, jakby nie było, kiedy on został skonstruowany, no patent już jego chyba podobno nie obowiązuje na to ustawienie. Zresztą na podstawie tego ustawienia ostrości wiele firm produkowało swoje aparaty. Firma Honeywell za sam patent, za prawa do tego patentu ustawienia ostrości od firm takich jak Canon, Nikon i przede wszystkim Minolta dostała w sumie z tych zapłatę za używanie patentu dostała $300 milionów. Fakt, że z tego 127 to było od Minolty za jej Minoltę 7000 AF, która wykorzystała patent dokładnie tego ustawienia ostrości, nie mając na to zgody. Tam, gdyby się nie sądzili, to by wyszło im z 30 milionów mniej, bo Honeywell chciał im to sprzedać za niecałe 90 000 już po fakcie. Chciał im sprzedać ten patent, ale Minolta się uparła, że nie. No i po iluś latach zapłaciła $127 milionów kary za używanie ich patentu i w ogóle, i to przyczyniło się do tego, że później Minolta miała niestety zdecydowanie mniej pieniędzy na wprowadzanie swoich nowych rzeczy do swoich aparatów. Canon, na pewno Nikon bez gadania zapłacili im i mieli bezproblemowo, później mogli to używać. Na pewno Olympus używał jeszcze ich systemu ustawienia ostrości. Bo przeglądałem po prostu patenty, jak to wygląda, z ciekawości. Nie pamiętam, czy Pentax miał ich, czy też... W sumie jak ktoś zrobi taki patent jak ich, czy ustawienie ostrości w ten sposób, później ciężko jest zrobić coś innego. Natomiast wracając do naszego C35AF, Konika C35AF, aparat jest ciężki, jest fajny, bardzo dobry obiektyw. Wbrew pozorom autofokus działa i to działa przyzwoicie. Ustawienie ekspozycji działa bardzo przyzwoicie. Naprawdę fajny aparat, który można kupić. Do niego jest jeszcze taka zatyczka specjalna, taka zatykająca obiektyw i ten cały układ górny, rzadko spotykana, prawdę mówiąc, dlatego ja jak go dostałem, to raz tą zatyczkę schowałem gdzieś, żeby nie zgubić i nie wiem gdzie, stąd nie mogę jej pokazać. I do niego jest jeszcze pokrowiec mam. Dostałem piękny komplet od Doroty wtedy aparatu, a dopiero teraz użyłem go do tego, żeby przetestować i zobaczyć, jak się nim robi zdjęcia. Robi się fajnie zdjęcia. Także fajny aparat. Pierwszy aparat autofokus, pierwszy jakikolwiek aparat autofokus, jaki został wyprodukowany. Legenda fotografii, uznawany za jeden z tych pionierów fotografii. Jeśli ktoś wymienia 20 czy 30 najważniejszych aparatów wszechczasu, to bardzo często ta Konika jest jako kompakt, plastikowy kompakt. Nie łudźmy się, te wcześniejsze Koniki były ładniejsze. To jest plastikowy, chociaż dosyć ciężkawy, w wykonaniu radzieckim dużo gorzej wykonany. Nie mam sprawnego egzemplarza, ale jak będę miał, to przetestuję, jak on robi zdjęcia. To zrobię film o tym, jak Elikon robi zdjęcia i porównam może te dwa aparaty typu oryginał kontra kopia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie wszystkie Elikony, które kupiłem, są popsute i się nie nadają do użytku. Stąd uważam, że to nie jest czysta kopia Koniki C35EF, tylko jest to rosyjska wersja Koniki C35EF, ponieważ po rozebraniu jednego z nich stwierdziłem, że Japończycy tak nie zrobiliby tego w środku. To jest niemożliwe. To tylko radziecki przemysł zbrojeniowy, pracując po godzinach, mógł takie coś wymyśleć. Nikt poza tym. Dobrze. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za obejrzenie filmu. Zachęcam do fotografowania starymi aparatami, bo to nie musi być najnowszy, wow, jakiś tam aparat. To może być właśnie taki kompakt, którym też można zrobić fajne, ciekawe, dobre technicznie zdjęcia. Dziękuję Ci jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.